No i pora spadać. Jedziemy na Hua Hin, nie? Tak. Starczy już siedzenia. Wyjątkowo nie za bardzo jest co tu robić. Oprócz plaży to jest wszystko, nic się specjalnie nie dzieje, nie? Zupełnie puste restauracje, puste miejsca, nie ma takiego lokalnego życia tutaj. W ogóle nie ma lokalnego życia. To jest takie turystowo, nieturystowo. Nieturystowo, bo nie przyjeżdża zwykły turysta, tylko ten taki na imprezę, ale tylko przyjeżdża na noc, dwie i wyjeżdża. No nie ma nic tutaj poza plażą i gdzieś tam jakieś imprezy. Ogólnie miejsce było ok, było cicho, nie? Ptaszki i tak dalej. Ładne plaże, no ale starczy. Mamy transport o 7 rano spod 7-Eleven, musimy kawałek przejść, bo on pod tą górę nie podjedzie. Wiezie nas na przystań. Później katamaranem płyniemy nad Koh Tao. Z Koh Tao płyniemy do Champun, zdaje się. I to już jest na lądzie. I tam przesiadamy się w autobus. Mniej więcej po 5 godzin każdym. 5 godzin łodzią, 5 godzin autobusem. I o 18:30 niby mamy być w Hua Hin. Mniej więcej w centrum Hua Hin, gdzie tam jeszcze trzeba kawałek przejść. A sam autobus idzie do Bangkoku, a cena do Hua Hin i do Bangkoku jest taka sama. Tak, bo on i tak jedzie, więc to bez znaczenia, czy jedziesz do Bangkoku i się wysiadasz w ośrodku, czy jedziesz dalej. Sam transport to jest 1350, 200 to jest tutaj już tak jak oni kasują za dojazd do przystani, czyli 1550 wychodzi. Czyli no dosyć drogo, bo to jest 180 zł, nie? Bo jakby brał z Phuketu autobus, patrzyliśmy do Hua Hin, to wychodzi około 100 zł Na osobę. na osobę. Także tak, no tak to wychodzi. Także będzie trochę jazdy. Zobaczymy, co to jest to Hua Hin. Także jest godzina 6:30, zbieramy się powoli, idziemy do 7-Eleven, zobaczymy, co dalej, nie? Tyle. No to jesteśmy na promie, nie? Zgadza się. Punktualnie 8:30. Zmienili kartkę tylko, bo to był przystań trzecia. Sprawnie. Skąd to odchodzi, bo to z tej samej odchodzą w różne miejsca. Przyszła godzina, zmienił tylko kartkę jak dokąd. I teraz właśnie tyle co dopłynęliśmy, bo trochę było tutaj, no, wszystkie miejsca były zajęte, a trochę ich tu jest. Więc było trochę ludzi. Jesteśmy na Koh Tao. Tam jest Koh Tao. Tyle dopłynął, tam płynął godzinę, nie? Także jeszcze 2-3 godzinki i będziemy w Champon. Wygodnie, bo duży ten katamaran, nie? Duży, nie ścisk, jest miejsce. Jest Tak, ale nie przejście też. kołysze, nie? Nie czuć, że w ogóle płynie. I że szybko. No. Także elegancko. Chwila, moment. I będziemy za chwilę my wysiadać, nie? No dobra. To czekamy na naszą porę. No właśnie odpływa. Parę ludzi tylko wysiadło, nie? Znaczy paru, no tam 1/3, nie? Więcej niż się spodziewałam. A. No ale i tak dosyć dużo płynie, nie? Na ląd. No, dużo ma naklejek do Bangkoku. No dobra. W drogę. No i jesteśmy. Champun. Prom jest dokładnie 12. Płynął 3,5 godziny. Ale to przyjemne było płynięcie, nie? Przyjemne było, dużo Nic nie miejsca. było czuć, że to Tak. płynie. Dużo miejsca było, gdzie nogi wyprostować, nie było głośno, I szybko. szybko. 12:45 mamy autobus, czyli 45 minut
do 18. Czyli będzie jechał no niecałe 5 godzin, nie? Też tak sam raz. No tak, no ujdzie, nie? Restauracja, można sobie coś zjeść, tam jest przystań, promy przepływają, a tam dają kolejne stickersy na ten, na koszulkę. Jeśli ktoś dalej się dalej jedzie niż Champun, czyli Bangkok i Hua Hin. Także siedzimy, czekamy, nie? Ale gitara była. Jak na razie w ogóle nie czuć, że cokolwiek jechaliśmy, nie? Ja nie było to w ogóle męczące. Ludzi dużo tylko, bo tak jak widać, no część już odjechała, no bo oni tam gdzieś tam już mają inaczej pobukowane. Ale nadal jest bardzo dużo ludzi. Z tego co widzieliśmy, to większość do Bangkoku, nie? Także no, czekamy. Zobaczymy co dalej, nie? Takie stickersy się dostaje. Tu jest stickers, że stąd dostaliśmy, że jedziemy do Hua Hin, ale ten to jest, tam dostaliśmy na Kopanganie, nie? Hua Hin. Przyklejasz, czekasz. Czekamy na autobusa. No będzie raczej duży autobus, chyba że znowu nas będą gdzieś wieźli małym do większego, nie? Bo przystanie zawsze są pooddalane od tych głównych. I tak patrząc po mapie, to też jest oddalone jakieś 20-30 km od głównej drogi pomiędzy Phukietem a Bangkokiem, nie? Ale zaraz zobaczymy. 40 minut. Tyle. No i mamy autobusa, nie? No. Bardzo dużo miejsca. Znowu tyle wyprostowane nogi. Nie? Jest godzina za 5:01. Także jeszcze tam coś zejdzie. Tak jak mówiliśmy, autobus jedzie do Bangkoku. Po drodze nas wysadzą, tylko tyle, nie? Tak. Ceny biletów takie same, czy do Bangkoku, czy do Hua Hin. Fajnie, bo jest dużo miejsca, nie? To Super dużo miejsca. nigdy nie jechaliśmy autobusami, które mają więcej miejsca niż te w Tajlandii. W Malezji mają jeszcze dużo, nie? Ale i tak się chowają do tych, nie? No, także fajnie. Jeszcze chwila. Będziemy jechać 3 godziny. Mówiła, później jest 40 chyba 5 minut przerwy, nie? I później 1,5 godziny. I później 1,5 godziny nas wysadza i oni jadą do Bangkoku, a my już sobie sami idziemy. Także gitara. Tyle. Do Hua Hin. Przystanek, nie? Pół godziny. Pół godziny. Jest 15:30. Czyli jechał 3 godziny, nie? Można skorzystać z kibelka albo coś kupić. No zdecydowanie nie jest to najtańszy autobus, jakim jechaliśmy, Nie. bo jechaliśmy już
prawie 1000 km za 60 zeta, nie? I tam było już jedzenie, a tu musimy za jedzenie zapłacić. Nie jest nic w cenie, nie? No ale inaczej jest jak się jedzie w nocy, bo człowiek jest faktycznie głodny, nie? Jak tak o 20 się wyjeżdża. Ale wygląda to dobrze. Wygląda dobrze. Ale tak czy siak mieliśmy w 60 zł jedzenie. Plus jakieś tam przekąski, ciastka, coś w autobusie jeszcze, nie? A tutaj to jest ile tam? 160 zł i nie ma nic. Ojej. Ale wygląda smacznie. I różnie. Różnie. Także pół godziny to będzie 16, 2 godziny jeszcze i będziemy w Hua Hin, nie? I dobrze, w sam raz. Ona mówiła, że 1,5 niby będzie jechał, ale ile będzie jechał, to za chwilę się okaże, nie? Fajnie, bo jest wygodny autobus i to bardzo wygodny. Jest dużo miejsca. Takie w zasadzie nic. Można coś kupić do jedzenia, ale my akurat zabraliśmy swoje banany, więc jesteśmy na jedzenie, nie? I na jedzenie, i na picie nic nie I potrzebujemy. na picie. Wodę dają w autobusie, tyle. Tyle. Jesteśmy w Hua Hin. Dokładnie przyjechało o 18. Balkon. Tam już widać jest drogę i to jest ta, co idzie w tą stronę na Phuket, a w tamtą stronę idzie do Bangkoku. I dobrze jest o tyle to miejsce położone, że tam z tamtej strony, gdzie to jest, tu jest jedno centrum handlowe, drugie jest tam. W tamtą stronę jest ta ich starówka, jakieś 1,5 kilometra, plaża jest na wprost, więc fajnie, bo nie trzeba nigdzie specjalnie chodzić i wszystko jest tak kilkaset metrów i w jedną i w drugą. Hua Hin City View. Taka tam mała kuchenka, łóżko, jakaś kanapa. Kosztuje to od 70 do 100 zł, bo to jest pierwszy raz, jak u nich się tak bardzo ceny wahają. Jednego dnia potrafi być 70, drugiego 120. Takie cena jedna na przynętę, a jak chcesz Przedłużyć to ci walną taką, że nie masz wyjścia, We nie? wszystkich hotelach. I we wszystkich, nie tylko tu. Także to nie jest tak, że 60 zapłacisz, tak jak zawsze jeździliśmy. Raz zapłacisz tak, raz zapłacisz tak. No ale na razie jesteśmy, zostajemy tu jakiś tam czas. Zobaczymy, co to Hua Hin. Wyjątkowo dobrze się jechało, mimo że to było ile? 11 godzin? Równe 11 godzin, od 7 rano do 6 wieczorem, a 6 wieczorem to jest totalnie już ciemno. To i tak jakoś tak nie bolało, nie? Moment. Dużo miejsca wszędzie. Wszędzie dużo miejsca, nie było hałasu, że albo ludzie hałasowali, albo te środki transportu hałasowały, było super, nie? Łódź nie była, nie. Nie, no elegancko dojechaliśmy. Człowiek i tak jest zmęczony, bo to cały dzień gdzieś na czuwaniu, robieniu czegoś, ale gitara, nie? Idziemy w miasto, zobaczymy, co to jest to Hua Hin. No i tutaj to jest prosto, tak jak pokazywałem. Tu jest na wprost droga, tu jest elegancko hotel, a droga idzie w prawo, idzie na Phuket, w lewo idzie do Bangkoku.
I całe Hua Hin tak jest rozłożone, a tam z tamtej strony, pewnie na horyzoncie, może trochę dalej, bo to jak patrzyłem po mapie, to jest jakieś 200 metrów, 250 metrów. Idą tory kolejowe, dokładnie tak samo równoległe jak ta droga. I całe Hua Hin to jest, bo za tym jest tam 100 metrów plaża. Plaża, droga, tory kolejowe, jakieś 40 km ciągnie się Hua Hin, nie? A może nawet więcej, bo te posiadłości króla, tam są też jednostki wojskowe, to są jeszcze kawał, nie? Jeszcze z 10 km, nie wiem czy to już jest Hua Hin, czy jeszcze nie, ale to chyba jeszcze jest Hua Hin, nie? Szkoły oficerskie. Tak, no ale to taki długas jest, 2 km może na 40 km. I tak jak w Tajlandii nie było kotów, to teraz wszędzie są koty. A podejrzewamy, że w związku z tym, żeby kot wyłapywał wszystko, co niepożądane, tak sobie wymyślili pewnie z tym 3-letnim cyrkiem, co był, nie? Słońce straszne. I wyjątkowo, jak już mówiliśmy, wyjątkowo dużo białych. Wszędzie biali. Jeszcze nie byliśmy w takiej miejscowości, że biały jest powszedni. Miejscowości, no bo tam Phuket, tam gdzie Kuta Kata, to są turystyczne, tylko turystyczne, więc to nie dziwi, a tutaj... No i tak jak widać, my idziemy teraz do innego centrum handlowego, bo tam jest Blue, zdaje się, z tamtej strony. A tam jest coś, nie wiem. Jak? A tak, tu jest, nie, Village Market, nie? A tu jest Blue Market, o. Takie dwa duże, bardzo charakterystyczne, bo one są w samym centrum Hua Hin. I tam się kupi wszystko. Bo tam jest Big C, a za nami jest Tesco, w którym byliśmy wczoraj, nie? I no wszystkie sklepy, tak, odzieżowe i tak dalej, nie? A chodniki są w rysunkach ananasa, bo też się ciągnęło na te 100 km Plantacje. same plantacje ananasa. No tutaj te rejony są znane z upraw, oni jak nie uprawiają warzywa, to mają, tak jak widać, ananasy. To mają stawy rybne, jak nie to wydobywają sól nad Hua Hin i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście znane są, bo tutaj są rybacy, masa łodzi rybackich i Farmy. mają farmy tam z seafoodem. O, a tak jak widać na horyzoncie już tam jest plaża. Ile to tam jest? 100 metrów. Na którą trzeba będzie się przedostać. To jest też takie tutaj średnie, że tak jak widać nie ma przejścia. Przejścia są porobione przy tych centrach handlowych, a tutaj to trzeba tak przeskakiwać przez tę ulicę, no bo nie ma. To można iść 3 km, nie ma, nie? I tuk-tuki. Tak pod względem organizacji to jest taki dawny Bangkok, z tego co my już widzimy. Samo miasto jest trochę takie, mówię, no dziwne, bo to jest długas i jak byłby w kwadracie, to też by była normalna infrastruktura, nie? Bo by to wziął sobie, przeszedł, na pewno byłoby przejście dla pieszych. Jest dla pieszych? O, ale jaja. No to pierwsze, nie? Ale faktycznie jest to. Tu. Dobra, bo tu na razie to nie ma co pokazywać. Idziemy na wprost, dojdziemy do centrum, to wtedy zobaczymy, nie? I kolejny biały. Nie wiem, czy oni się wszyscy poprzenosili gdzieś z Chiang Mai, czy... To jest zaskakujące, czy z Bangkoku.
Podejrzewamy, bo to ceny teraz powędrowały, także to w Bangkoku to od 100 zł to taka totalna lipa, nie? Myślę, że stało się modne, pobudowali kongresy. Jak wjeżdżaliśmy do tego, to całe osiedla są pobudowane, pozamykane. Tak, no ale musi być przyczyna, nie? A przyczyną jest to, że poszły ceny do góry. Poprzenosili się, to jest nasze zdanie, poprzenosili się, no tu jest 7-Eleven, ale z drugiej strony, poprzenosili się z tych miejsc, gdzie poszły do góry ci, którzy nie posiadają rzeczy, tylko wynajmują. Bo tutaj no nie jest tanio, bo to nadal jest prowincja, nie? W ogóle to tam tylko dla Tajów była kiedyś miejscowość, nikt tu nie jeździł. To niedawno, no 2 lata temu czy 3. Poprzenosili się właśnie z tych takich, że musisz wydać 200 zł, żeby to nadawało się do życia, tu gdzie można za połowę mniej więcej, nie? Bo gdzie nie byliśmy, to tylko na Pai było dużo białych. Ale to dzieciaków, bo oni przyjeżdżają tam się wyszumieć na 2-3 dni, nie? Ale poza Pai, nawet w Bangkoku, to jak zobaczyło się białego co 20 minut, to sukces, nie? I to w samym centrum. Następny. I jak wczoraj szliśmy i następny, to sami biali. Całe to centrum ma to duże, ten village. Songthaule też właśnie. Trzeba obczaić, jak te Songthały jeżdżą i znaczy to one za bardzo nie mają wyjścia, musi jeździć na wprost w tą i we w tą, bo tak jest miasto zorganizowane, ale o co chodzi, o ile to odjeżdża i ile oni kasują, nie? No ale też i przez to, że właśnie biali się poprzenosili skądś tu, te ceny poszły też do góry, bo w Hua Hin, my Hua Hin to śledzimy od jakiegoś czasu, tylko zawsze jakoś tak nie pojechaliśmy gdzie indziej, a nie tu, nie? To tutaj można było znaleźć spokojnie coś, takie ceny jak to były zawsze w Tajlandii, 30 parę, 50 zł, przyzwoite. To co my zatrzymujemy się, to powinno kosztować około 40 zł, mniej więcej, nie? A one poszły tak 100%. Wzrosło zapotrzebowanie i nie ma lokalnego, jest biały. Tu gdzie my się zatrzymujemy, jednego nie widzieliśmy lokalnego, sami biali, nie? No ale co zrobić, jest jak jest. Nie jest łatwo tylko znaleźć miejsce, jak się chce, tak żeby te ceny były jak kiedyś, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tych cen, więc dla nas to tym bardziej, no bo nie pierwszy tu raz jesteśmy i nie od 2 czy 3 lat. Śmieszne miasto tylko, nie? No zupełnie inne, ciekawe pod tym względem. No i tam Blueport. Już widać to przejście nad ulicą, nie? I ono prowadzi właśnie do tego Blueporta. Ale powiem Ci, że fajnie się idzie, bo jest fajnie chłodno. No to znaczy coś, co jest kolosalnie inne od południa, to, że tutaj jest dużo chłodniej, no słońce nawala jak i dzikie, nie? Ale i tak jest dużo chłodniej jak na południe, nie? Czyli całe tam Phangan, Phuket, jest wiatr, kurde, jak to jest. Jest dużo suszy. Jest suszy, no bo tam to wilgotno jak Już bym była cała spocona i mokra i spocona, oblepiona, nie? A jak na razie jest gitara.
Także pod względem klimatu Tajlandia ta sama, a zupełnie inaczej. Bardziej jakbyśmy byli w Kambodży, nie? Bo oni też tak, oni mają jeszcze suchsze te powietrze. No ale tak pi razy drzwi. I też to też jest inne, bo przecież tutaj jest to woda zaraz. Także też nie powinno być tak aż sucho, nie? Bo w Kambodży to przecież jak jesteś w Siem Reap, to do wody to jest 300 km, nie? Tam nie ma co parować. No i jak jechaliśmy, to też już zauważyliśmy, że takie wielgachy to tutaj jest wiele tych takich wieżowców mieszkalnych, nie? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Blue Port. No dobra. To za chwilę się zobaczymy. Blue Port. Fajnie, sprytnie zrobione, tak wygląda jak drewno. Drewno to nie jest to pewnie, ale fajnie stylizowane. No i tu mamy Blue Porta. Sami biali, niesamowite, nie? Poprzeprowadzali się. No. To mi w ogóle było nieznane. Zawsze się, jak oglądało się czyjeś wideo, to tłumaczyli, o co chodzi z tym Hua Hinem, że tutaj ludzi nie ma, turystów. Stacje do ładowania elektryków. Turystów, a turystów są sami starsi ludzie. No starsi, no bo to ci, co na emeryturze się przeprowadzają w ciepłe kraje i... No, ale to musieli, mówię, pospadać gdzieś tam skądś. Tylu ludzi, o właśnie, to kiedyś jeszcze przed tym cyrkiem to było na Pattayie, nie? No. No zobaczcie to. Sami biali. Ilu? Nie? Centrum handlowe jak centrum handlowe, tyle że ono jest i jest charakterystyczne, no bo to sklepy to same, wszystko to samo. Nie jest to jakieś zaskakujące, nie? Ceny mają też normalne, takie jak wszędzie w Tajlandii. Jak byliśmy wczoraj w Tesco, to grillowany kurczak 119, tam 13 zł, czyli tyle samo co w Big C, na przykład na Patongu czy w Bangkoku, nie? No i tu mamy już znaczek Big C. Game Shop. No i też w przeciwieństwie do na przykład Phuketu angielskojęzyczni, tak jak słychać za nami, nie? Czyli Australijczycy pewnie, bo angielskojęzycznych ogólnie to tam też jest ciężko znaleźć, a tutaj sami, tak jak wczoraj szliśmy, też, nie? I olbrzymie Big C. No i byliśmy wczoraj chyba z największym Tesco, jakim byliśmy, nie? Od wielkością to przypomina ten sklep właśnie tutaj. Wielkie to Tesco, nie? I też można wszystko kupić. To nie jest tak, że... Bo u nich to jest normalne, że sklepy się od siebie różnią, mimo że są tej samej sieci, nie?
I nie wszędzie można to samo kupić. A w tamtym Tesco wszystko było. I biali. O. Nie tajowie. No dobra, jak będzie coś ciekawego, to pokażemy. No na razie to sklep jak sklep, normalne ceny. Jak ktoś chce sobie zobaczyć ceny, tam mamy odcinek z cenami w Tajlandii. To się nie zmieniło od 3 lat. Ceny są Nie. takie same produktów spożywczych, nie? Także no, na razie. A tak wygląda ich plaża. To my już wiedzieliśmy, że tak będzie. No wiatr jest, więc tam pewnie będzie zaraz szumieć w tym GoPro. Dokładnie tam jest droga, ta główna. O. Totalnie dobre warunki na kitesurfing, nie? No. Wieje, wow. Ale ładnie wygląda, też taki ładny piasek tutaj jest biały, tam jest taki żółty. Ogólnie to taki ładny widok, o. Ale plaża to, znaczy woda to nie do pływania, bo to tak jak widać. Ale na spacer długi można iść po rano albo Rano, wieczorem. Nie? Fajnie, bo wieje i jest tak przyjemnie ciepło. Oczywiście na słońce to trzeba uważać, bo teraz to nie czuć, jak mocne jest słońce, no bo wieje. No, chłodno wieje, to nie czuć w ogóle. No, wieje chłodno, nie ciepłym. Na Phukecie to nawet jak wiało, to ci wiało wilgotno gorącym, nie? Ale ładnie. Pewnie woda też by była taka błękitna, gdyby to nie te były takie fale, bo tak to zbiera zwyczajnie ten piach, nie?